Cześć, kochani, mamy dzisiaj odcinek o stole warsztatowym. Panowie, odsłońcie się, proszę bardzo. Ten stół zrobił ślusarz Ryszard. Pozdrowienia dla pana Ryszarda, ale oczywiście ze współpracy ze mną. To jest mój pomysł. Proszę go chwalić, żebym nie zniechęcił się. Teraz posłuchajcie, puszczam do was taką kulę myślową, żeby w waszych głowach, w waszych myślach, w waszych warsztatach zaowocowały takie oto historie, że chcemy, żebyście wrócili do nas z pomysłami, z waszymi warsztatami, z waszymi stołami, zarówno na Facebook, na grupę Piotrek, bo ty to świetnie mówisz. Kubrik, skrzynie narzędziowe, warsztat, samochód, budowa. Warsztat, samochód, budowa, czyli stoły warsztatowe. W to chcemy, mówiąc krótko, w Kubriku pójść. Chcemy robić prototypy pod wasze zalecenia, pod wasze pomysły. Te prototypy potem chcemy skomercjalizować i sprzedawać jako gotowe wyroby. To jest pierwszy z tych pomysłów. A o co chodzi w nim, Bartek, to... Opowiemy, zapraszamy do odcinka. A słuchajcie, stół jest zrobiony z elementów metalowych, Z profili spawanych, stalowych. Z profili stalowych, to jest chyba 3x3, tak Bartek? 3x3, dokładnie tak. Tak. Oraz z płyty. Z płyty OSB, która jest tutaj takim najszybszym surowcem, z którego często korzystamy. Oczywiście jeśli chodzi o kwestię blatów, też książkę można napisać. Naturalną korzyścią dla was już dziś jest, że możecie sobie na podstawie tej inspiracji z tego studia, oczywiście jeżeli ją uznacie za sensowną, zrobić taki stół, ale oczywiście jeżeli uznacie to w komentarzach, koniecznie komentujcie i lajkujcie ten odcinek. Jeżeli uznacie, że część Kubrika może iść w kierunku, dział Kubrika może iść w kierunku stoły warsztatowe pod Kubrika, to będziemy oczywiście to rozwijać, bo dacie nam sygnał, że to ma sens. Ale słuchajcie, dlaczego ten stół, Bartek? Domyślasz się? Dlaczego tak Grzegorz wymyślił? Ja myślę, że się domyślam. Dobra. Może tam troszkę maczałem palce, bo słuchajcie, generalnie korzystając z czasu, mamy dużo propozycji na ścianę, tak? Te wszystkie rzeczy, które tutaj wiszą, te wszystkie organizery, uchwyty, pojemniki, kuwety, to jak gdyby jest jedna historia. Natomiast pobierając te wszystkie rzeczy, czy to z naszych skrzynek, czy z kuwet, trzeba mieć wygodne miejsce robocze. I ten stół się wziął przede wszystkim z takiej potrzeby, a potem musimy, jak to sprytni kubrykomaniacy, kojarzyć nasze istniejące produkty z tym, co jest. Ale dlaczego, Bartek, ten stół? O co chodzi w nim w takiej pierwszej kolejności? Dlaczego on tak wygląda? Przede wszystkim tak wygląda, bo chcieliśmy wykorzystać nasze bestsellerowe i mega użyteczne szuflady. Wiecie dlaczego? Posłuchajcie, powiem wam wprost. Ja uważam, że jeżeli ktoś z was w tych szufladach, czy one są z kubełkami, czy bez kubełków, odkłada sobie tam mozolnie, tak? Uczy się ich. On wie, że tu ma klucze, tu ma coś tam, tak? I w każdej z tych szuflad ma coś, tak? To on po jakimś czasie z zamkniętymi oczami w dzień i w nocy sięga po swoje po prostu szpargały i on wie dokładnie, gdzie je ma. I teraz pomyślałem sobie, jaką fajną korzyścią dla każdego z was byłaby oto taka sytuacja, że wiemy dokładnie, co mamy w naszych szufladach do Pro, ale mamy je u nas pod regałem i korzystamy z nich, wyciągamy sobie je i korzystamy i pracujemy na regale, ale również, jeżeli nagle zadzwoni telefon i potrzebujemy gdzieś wyjechać, to je po prostu wyciągamy i jedziemy z nimi do klienta, tak? I teraz zobaczcie, zupełnie mobilne szuflady, jedziemy sobie z nimi gdzieś i dalej wiemy, co w każdej z nich mamy. Czyli zaatakowaliśmy taki standard rynkowy, gdzie owszem są różnej jakości, różnej wielkości, różnej wytrzymałości stoły z wbudowanymi szufladami, ale tam mam jeden komplet narzędzi i jeśli chcę pojechać gdziekolwiek, czy to będzie, nie wiem, drugi kąt mojej posesji, czy to będzie wizyta u teściowej, czy to będzie profesjonalna wizyta u wspaniałej klientki, muszę mieć alternatywny zestaw lub wypakowywać wszystko z tychże szuflad, no i wtedy się wszystko burzy. Umówmy się, jeżeli wiemy dokładnie, gdzie co jest w tej szufladzie, jesteśmy po prostu tego naumiani. Tak. Mamy to zupełnie organicznie pod ręką, każdą szufladkę wiemy dokładnie na pamięć, Piotruś, gdzie co mamy. No. To jest bardzo korzystna sytuacja, że możemy z tym pojechać do samochodu, bo przypominamy, każdy z tych modułów możemy sobie zabrać ze sobą, tak? Możemy go odłożyć, ale teraz popatrzcie, jeżeli wracamy z powrotem do naszego domku, Piotrek, wróć do domu. No, proszę. Wróć. Proszę. Dobra, a teraz powiedz mi taką rzecz, bo ty jesteś pomysłodawcą tego, tak? Tak. 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 Okej.
Sam rozmiar tego stołu. Czy on jest zdeterminowany tym, że mamy 3 słupki Pro? Posłuchaj, jak ja to wymyślałem, to przede wszystkim bazowe było to okno, żeby nam ta szuflada weszła i wyszła. Zobaczcie, te koła, Piotrek, mógłbyś tutaj skierować kamerkę, one się obracają, tak? I teraz zobaczcie, jeżeli idziemy do stołu, tak, wchodzimy, to one się obracają Zawijają w tym się, kierunku, zawijają się, tak? I w tej Idealnie chwili wchodzą. je blokujemy, Dobra, to samo jest z prawej strony. tak. Tak? A ta część... Ona jest trochę szersza. Słuchaj, ta część jest tak naprawdę jaka chcemy, żeby była, tak? Jeżeli nasi klienci będą sobie, po drugiej stronie tych Lustra. lustra, będą potrzebowali więcej, bo mają więcej miejsca w warsztacie, to zrobią ten stół szerszy, tak? Ale regulujemy to tą komorą. Jeżeli będą potrzebowali mniej, to zrobią go mniejszy, tak? Ale ja sobie pomyślałem, że też bardzo fajną historią będzie taki słupeczek z tym takim zydelkiem. Zobaczcie, takie coś żeśmy sobie wymyślili. To nam zagrało, pamiętacie, Zagrało nam na targach doskonale. siedzieliśmy na tym, Bartek. Siedzieliśmy, robiliśmy wyścigi, to był w ogóle hit, bo się okazało, że nasze szuflady... Zbudowaliśmy funkcjonalne krzesło. To jest wersja prototypowa. Bardzo prawdopodobne, że to siedzisko w wersji takiej skomercjalizowanej wejdzie już niebawem do produkcji. Dajcie nam, słuchajcie, znać w komentarzach, czy w ogóle widzicie to, tak? Jak mówię, tutaj pewnie te śruby, które w tym momencie Grzegorz próbuje wycelować, to wszystko zostanie zastąpione i zrobione w taki sposób Dajcie nam warsztatowy. po prostu znać, czy takie siedzisko na System Pro ma sens. Jeżeli tak, to od razu to oczywiście wdrożymy. I teraz zobaczcie. Ja sobie wyobrażam, że sobie siadam, tak, przy warsztaciku, coś sobie dłubię, nie? Rozumiecie? Lutuję, robię, grzebię. Mogę grzebać, mogę nie grzebać, tak? Mogę stać, ale mogę sobie też usiąść, tak? On jest dość wysoki, ten blat, od razu mówię, dość wysoki jest. Jeżeli potrzebuję coś, to oczywiście też mogę sobie po coś sięgnąć, tak? Ale mam taką... Jest to funkcjonalny naprawdę taboret. Tutaj, Piotrze, to jest istotna kwestia, poruszyłeś kwestię wysokości. Generalnie, gdyby prześledzić choćby oferty z popularnych serwisów internetowych, Chodzi wam o tą wysokość. chodzi nam o wysokość od ziemi. Ona jest dość wysoka. U mnie w warsztacie stół ma 90 i jak Znaczy, go to robiłem... jest ponad 90, to jest ponad 90. Spotykane są też bardzo często warsztaty w wysokości 80 cm. Stąd ta dyskusja tutaj w ogóle. Tomek, wjedź nam tutaj z kamerą, z tego kąta, tutaj. Zobaczcie, tu jest jeszcze chyba z 2 cm luzu, ale wysokość tego stołu jest zdeterminowana tą historią wjazdu trzy, szuflady, tak, że- tak? Wjazdu szuflady. Oczywiście możemy zrobić to bez platformy, te szuflady mogą być na stałe wbudowane, ale dla mnie ciekawą historią było to, że klient sobie ma te szuflady pod stołem, ale może mieć te szuflady szybciutko w samochodzie i u klienta. Te same szuflady. Popatrzcie, tutaj Piotrusia odgoniłem, 94 cm ma wysokość w tym momencie. Ten stół jest zrobiony, co było też przedmiotem dyskusji i słusznej uwagi, w taki sposób, że jest pewien luz, ze względu na to, że warsztat często czy garaż nie ma idealnie wypoziomowanej podłogi, są jakieś spady i różne Taka sytuacje. rezerwa na różne nierówności. Rezerwa. No i ręką, żeby Mało tego, tutaj proszę mnie śledzić, mam standardem pewnym są oczywiście regulowane nóżki. I teraz jest pytanie oczywiście, mówimy o 92 cm. Dla osób wysokich to będzie wersja robocza. Dla tych, które siedzą też, jak przed chwilą było widać, to jest dość wygodne przy lutowaniu. Pokazujemy, siedzą. Natomiast dla osób ciut niższych, czyli mnie jeszcze bardziej Piotrek, Piotra. Słuchajcie, muszę wam to powiedzieć. Piotrek schudł, jak diabli, Ale się nie ale zmniejszył. dalej nie urósł. Dalej nie urósł. Ale nad tym pracuję. W związku z tym, przechodząc do szczegółów, Wiesz, jak on by schudł i urósł, to po prostu... jeśli się okaże, że te wszystkie wysiłki spełzły na niczym, zamontujemy mu takie regulowane nóżki, które można wykręcać. Bartek, ty sobie jaja robisz, słuchajcie, mamy takie nogi, one są wkręcane od dołu i za pomocą tych nóg możemy na nierównym terenie wypoziomować, żeby on nam po prostu się nie gibał, jak w knajpie stoi. Zdecydowanie. Ale wracając do rzeczy,
poza tym, że wypoziomujemy te nogi, o czym teraz mowa, za pomocą tego, że można wkręcić te nóżki w nogi, tutaj te główne, to jeszcze jest sytuacja możliwa i tutaj jest prośba do Was o dyskusję, o Wasze komentarze, że możemy spokojnie obniżyć ten stół, na przykład rezygnując z jednego modułu szuflad, tak? Zastępując je czymś innym, Albo na przykład technicianem. albo technicianem, który będzie na przykład mieścił elektronarzędzie. Czekaj, spróbujmy. Ale ja Bartek. to robiłem u siebie, ja wam kiedyś pokażę. Ty robiłeś już Macie siebie. zdjęcia Słuchajcie, na naszej w tym grupie. czasie muszę Wam powiedzieć, że Piotrek troszkę z boku pojawia się ze swoim kultowym już w naszej społeczności warsztatem. W tych wszystkich konkursach, zdjęciach. Oczywiście nie wygrywa, bo musimy go zdyskwalifikować za to, że Bo pracownik, tak? że jest pracownikiem. Bartek, umówmy się, że wygrywa tylko wtedy, kiedy z nami się dzieli nagrodą. Dokładnie. Okej. Dobrze, no to tutaj za dużo chyba powiedzieliśmy. Nie, no oczywiście żarty, żeby tam komuś nie wpadło do głowy, że to prawda. Popatrzcie, jesteśmy teraz w stanie obniżyć nasz warsztat. Jesteśmy w stanie obniżyć o około 10 cm i wtedy robi się to takie najbardziej popularne 80 Czyli gdyby cm. to był warsztat dla Piotrka, Tak. który przypominamy schudł, ale nie urósł, to technician. To technicznie. Ale nie, ja u siebie zrobiłem, poczekaj. No dobrze już. Ja sobie zrobiłem dokładnie ten patent co wy, tylko użyłem organizera 300. A to już w ogóle. On jest trochę mniejszy. Czyli jesteś jeszcze niższy niż myśleliśmy. Nie, to No chodzi dobrze. o to, że on ma tą rączkę taką wystającą i łatwo mi wyciągać Dobra, panowie, ten. nikogo po drugiej stronie lustra nie interesują nasze wygupy i nasze, wiecie o co chodzi, zazdrości. Przypominamy, że Piotr schudł, a nie urósł. Czyli my jesteśmy bardzo obiektywni w stosunku do niego. Tak. Zapraszamy Was w każdym razie do dyskusji na ten temat, bo zupełnie sprawa jest poważna. Ten dzisiejszy odcinek jest prowokacją. Jeszcze raz puściłem kulę do Was. Odbijcie ją z Waszymi pomysłami na naszej grupie Kubrick, skrzynie narzędziowe, warsztat, samochód, budowa. Dawajcie nam pomysły. Czy w ogóle taki jest temat potrzebny? Czy w ogóle potrzebujecie? Ale pokażcie te wszystkie stabilne, takie metalowe szafki, co w nich jest i tak dalej, i tak dalej. I czy uważacie przede wszystkim, że wartością taką dodaną i sexy jest fakt, że możemy sobie z tym wyjechać do klienta, a po powrocie wruszyć i wszystkie rzeczy mieć po prostu na tych samych miejscach w naumianych. Słuchajcie, nie chcę Wam podpowiadać, ale jak gdyby rodzi się to z potrzeby i z tego, co jest standardem na rynku. Czy potrzebujecie jakichś dodatkowych funkcji w tym stole? Czy potrzebujecie wbudowanej w stół nadbudowy? Czy wystarczy to, że przykręcicie sobie do ściany? I tak dalej. Potrzebujemy Was jako grupy fokusowej, doskonałej, bo to są fachowcy, to są ludzie krytyczni, odważni i na ogół dyskusja jest pozytywna i konstruktywna, a myślę, że też z korzyścią dla Was, żeby na tej grupie być, będzie to, że się nauczycie wielu rozwiązań, o których mogliście nie wiedzieć, bo ja wielu nie wiedziałem, zanim nie poczytałem. Wiesz, co kiedyś ktoś to napisał, że ja umiem bardzo przygrzać temat. I teraz, kochani, przygrzeję temat, bo wyobraźcie sobie, że ten słupeczek jest tutaj i tutaj są szuflady Do łana, tak? Ten nasz święty gral łanowy. Teraz chciałbym uporządkować jedną rzecz, jeżeli chodzi w ogóle o wymiary tego naszego stołu warsztatowego. Bartek, Ty zmierzyłeś go, on ma 94 cm wysokości. Ja mam w swoim warsztacie 2 cm niższy, ja mam 1,73 m wysokości i uważam, że jest ok. i nie urosłeś. Nie urosłem, Co ale powtarzamy dla porządku dyskusji. będę używał tej takiej wiertarki, wiecie, Dokładnie, takiej, stołowej. ale Widziałeś, faktycznie widziałeś. z góry A, może być. tak będzie używał. Wiesz, jak się kulturyści witają? Wiesz, jak się witają? Nie. Tak. Cześć. Tak, a niektórzy A robią on, tak. on będzie tak używał tej wiertarki. Dobrze. Wiesz? Dobra, Słuchajcie. słuchaj, ale poczekaj. No dobra, mów Daj spokojnie. mi skończyć, bo to jest ważne, no. Mówimy tutaj o wymiarach, nie? Konkrety. Konkret jest taki, że Wiertarka. wysokość... Rozmiar się liczy, ma znaczenie. Ma znaczenie. 94 wysokości, szerokości 70, dokładnie jak u mnie, długości 1,80 m. W tym wypadku tutaj wygrywam, ja mam 2,75 m. Gratulujemy Ci, Piotrze. Słuchajcie, tutaj też prosimy Was o to w tych komentarzach poza samymi funkcjonalnościami tego stołu, żebyście podali takie typowe wymiary, które widzicie w kontekście swojego garażu, swojego warsztatu. To też będą sugestie, jak będziemy komponować tą podstawową ofertę o różnych tutaj parametrach, to będzie bezcenne. Ja myślę, Pamiętajcie, poczekajcie, bo ja skończę, bo to jest dobre, mamy tutaj z No Bartkiem dobrze, super flow, interakcję, flow. super flow mamy. Okej. No. Ja myślę, że tak, jeśli chodzi o wysokość, to temat mamy załatwiony dzięki tym nóżkom, prawda, bo możemy sobie to góra, dół robić, tak? W jakimś tam zakresie. no, No tak. 70, możemy. Dobra, ultimatywnie powiem, że 70 to jest dobra szerokość stołu. Jest tutaj naprawdę fajna przestrzeń. Jedyna rzecz do dyskusji to jest kwestia długości moim zdaniem. Ale Piotr, jedna rzecz i to musicie Państwo wiedzieć, tak? Długość jest fajna, możemy sobie robić długości jakie chcemy, ale pamiętajcie, że każdy stół musimy przewieźć.
Jeżeli ta długość jest gigantyczna, przewieźć go jest bardzo ciężko, ale też przede wszystkim i drogo. Więc najlepiej jakby stół składał się z elementów 1,20 m, bo 1,20 m na 80 ma paleta. Ale słuchajcie, dajcie nam znać, co chcecie, jak chcecie, czy na przykład może samą konstrukcję skręcaną Wam zaproponować, a blaty już we własnym zakresie, żeby tego Tutaj nie wozić. sugestii będzie bardzo wiele. Dokładnie po to jest ten odcinek. Wypuszczamy temat, wchodzimy po prostu rozpoznajemy pole ogniem i czekamy na salwę z drugiej strony. Kochani, grupa na Facebooku Kubrick, skrzynie narzędziowe, warsztat, samochód, budowa. Każdy niech da post, kto ma stół warsztatowy. Dzisiaj ta część warsztatowa. Dawajcie posty, my będziemy pościć. Pościć będziemy już wkrótce. Coming soon. Trzymajcie się, byle do szuflad. Na razie.